Dupy dajesz na prawo i lewo, a potem latasz się skrobać lachonie. Świadomie dupsko wypinasz, to miej świadomość konsekwencji. W większości to wina kobiet, że zgadzają się na przerywany stosunek. Oby zachorowała na raka i zdechła. Mam nadzieję, że skutki uboczne będą bardzo dotkliwe, no i oczywiście odpowiedzialność karna. Ja bym używał dodatkowo pawulonu do tych matek, które zabijają niczemu winne dzieci. Każda aborcja wiąże się z ryzykiem. To bardzo roszczeniowe podejście, żeby stosować coś, co doprowadza do strasznych rzeczy organizm, a później myśleć, że to jak wzięcie apapu i nie ma to żadnych konsekwencji. W seksie chodzi o prokreację, a nie bezmyślną przyjemność. W XXI wieku tylko zacofana kobieta nie ma pojęcia, jak zapobiec niechcianej ciąży. Ty kurwo, cię spotkam, ci utnę głowę za to, jaka jesteś suka. Szkoda, że ciebie nie zajebał nikt w łonie matki. Znajdę cię, szmato, wylądujesz w lesie. Mam nadzieję, że te słowa, które powiedziałem, nie padają prosto tobie w twarz. Ciężko jest być chyba z kimś takim, kto potencjalnie jest gotów napisać takie rzeczy. To nie jest ani jego sprawa, ani jego decyzja. Moje ciało, moja sprawa. Ja istnieję, ja mogę o sobie decydować. Absurdalne jest dla mnie to, że mógłbym w tej chwili wyjąć telefon i zapisać się na wazektomię i do końca tygodnia miałbym to z głowy. To mężczyźni najczęściej chcą właśnie tego przerywanego stosunku, nie chcą zakładać prezerwatyw, nie chcą się zabezpieczać. Przyjemność nie musi być od razu bezmyślna. W seksie chodzi też o wiele bardziej istotnych rzeczy, takich jak na przykład zgoda przede wszystkim. Dochodzimy do sytuacji, w której jakby próba założenia rodziny, czy też próba bycia matką, bycia rodzicem i tak dalej jest sytuacją, która zaczyna być po prostu z automatu stanem strachu. Do tego doszliśmy. Chodzi tylko i wyłącznie o kontrolę. Sprawa jest prosta. Ten temat dotyczy nas wszystkich, czy tego chcemy, czy nie. Ja mam akurat 4 córki. Gdybym był bezdzietny, też bym nie dotyczył. Tak naprawdę ten temat dotyczy wszystkich kobiet, które znam. Znam osoby, które miały aborcję, znam osoby, które rezygnowały z dzieci przez to, jak wygląda prawo aborcyjne w Polsce. To jest też w ogóle o jakiejś takiej patologicznej chęci kontroli. Osoby z macicą mają jak najbardziej prawo do tego, żeby decydować o swoim ciele. Rozmawiałem z koleżankami na ten temat. I to jest też rzecz, która najbardziej mnie uświadomiła w tym. Przez większość mojego życia ja mogłem zajść w ciążę i byłem w stanie zajść w ciążę. Za każdym razem, kiedy spóźnił mi się okres, kiedy byłem jakoś przestraszony tym, że mogę być w ciąży, a mój organizm też nie jest tego w stanie znieść, to tak, ta aborcja była możliwością i jest szansą życia i decydowania o tym. Zdecydowanie. Dostawałoby się jeszcze po prostu kwiaty na koniec. Mężczyźni decydują w tym kraju, to bardzo specyficzne grono i na pewno by wieczorem jeszcze uchwalili taką ustawę. Pewnie w każdej aptece bez recepty można by było dostać pigułkę dzień po, tak jak teraz bez recepty można dostać Viagrę. Możemy robić, co chcemy. Natomiast środki antykoncepcyjne dla osób z macicami są na receptę. Myślę, że aborcja byłaby legalna, gdyby ciążę musieli nosić mężczyźni. Ja bym scrollował mój feed na Instagramie i by mi wyskakiwały sponsorowane posty o tym, jak najfajniej jest to zrobić, nie? Wyraźnie inaczej wyglądałby świat. Myślę, że wtedy w social mediach mogłoby być dużo komentarzy takich, że wiesz, że na przykład aborcja to jest męska rzecz, tam baby nie powinny się w to mieszać, nie? Dostępność aborcji byłaby przede wszystkim natychmiastowa i dofinansowana jeszcze, jestem przekonany. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Niestety. To nie jest straszna rzecz, jeżeli ktoś nie chce być w ciąży. Bycie w ciąży, kiedy się nie chce, to jest straszna rzecz. Wolność jest wtedy, kiedy chcemy i potrafimy obdarowywać wolnością innych. Jeśli twój chłopak jest przeciwny aborcji, rzuć go. Aborcja to nie pogląd. Aborcja to życie.